Witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Mieć coś w jednym palcu, w jednym paluszku. Pewnego dnia z domu po południu, po pracy wyszedł człowiek, który był głową rodziny. Powiedział, że idzie na spacer. I czuł, że potrzebuje długiego spaceru, żeby coś przemyśleć, zastanowić się. Szedł i szedł, szedł i szedł. Minęła 1 godzina, 2 godzina, 3 godzina. A on cały czas nad czymś myślał. Widać było, że jakoś brak było możliwości, żeby mu się w ogóle cokolwiek ułożyło w głowie, bo myśli miał 1000. Jak z jedną porozmawiał, to pojawiła się druga. Dotyczyły różnych spraw i rzeczy, więc zapowiadało się, że wróci chyba nad ranem. Gdy wtem z góry spadła przed jego osobą spacerującą po mieście kurtka. Spojrzał w górę. Spadła komuś może z balkonu albo z tarasu. O co chodzi? Podniósł kurtkę, położył na krawędzi ławki, która stała na chodniku i poszedł dalej. Przeszedł może 100 metrów, a może 120, gdy znowu z góry plack, bum, spadła kurtka. Kolejna, ta była nawet innego już koloru. I znowu spojrzał w górę. Pomyślał, co jest grane w ogóle. Kto tu rzuca kurtki na chodnik? I to takie nowe, jak ze sklepu. Ale znowu podniósł kurtkę, położył na oparcie ławki i poszedł dalej. Tak mu się zdarzyło aż 9 razy. Ale za 10. razem, gdy kurtka upadła na chodnik, powiedział, coś jest na rzeczy. Ktoś mi przeszkadza w moim myśleniu i układaniu moich myśli. Jak ja wrócę do domu taki bez ułożenia? I w takiej prawie że złości spojrzał w górę. A w górze biały gołąb. Czy to ty mi rzucasz te kurtki pod nogi? Ja, rzekł biały gołąb. Lecę za tobą już dobre 4 godziny. W ogóle jesteś bez odwracania się za siebie, patrzysz w górę, tam skąd kurtka leciała. Nie odwracasz nawet głowy w lewo czy w prawo, czy odwracasz się za siebie bez tego, że to robisz. Jesteś tak pochłonięty tymi myślami. No może jestem, ale o co ci chodzi, skoro rzucasz mi te kurtki? I w ogóle kurtki się ubrudzą. No coś ty, to są zaczarowane kurtki. One zawsze utrzymują czystość. Nawet jak spadną w błoto, to są czyste. Sklepikarz tam na rogu 7 ulicy mi je pożyczył. Poprosiłem go, więc bez martwienia się o kurtki. No dobrze, ale po co mi je rzucasz pod nogi? No widzisz, leciałem tak na spacer i zobaczyłem, że się nad czymś głowisz i szukasz myśli w swojej głowie. Poczułem to swoim sercem i pomyślałem, że warto ci pomóc. No, może i warto, ale jak mi chcesz pomóc? Czy ty wiesz, że ja mam 1000 spraw do załatwienia? Czy ty wiesz,
ile czasu trzeba to wszystko przemyśleć? Już chodzę tyle godzin i ani jedna sprawa jest bez ułożenia. Ani jedna. No wiem, ale wszystkie te sprawy łączy jedna sprawa i rzecz. I wszystko to masz w małym paluszku. Jak to w małym paluszku? Rodzice mi zawsze mówili, że w małym paluszku jak się coś ma, to już praktycznie wszystko wiadomo na ten temat. A ty mówisz, że tysiące spraw i rzeczy, nad którymi się zastanawiam, to rozwiązanie tego mam w małym paluszku. Może być i ten mały paluszek, i ten mały paluszek. Zależy, jak się umówimy. Ale skąd ty to wiesz? No wiem. No to mi podpowiedz. Ale wiesz, ty sam to wiesz. Naprawdę. Naprawdę? No właśnie chodzę i się zastanawiam. Ale poszukaj rozwiązania w małym paluszku. Aha, w małym paluszku jest rozwiązanie. No dobrze. I głowa rodziny. Mężczyzna spojrzał do małego paluszka, zajrzał do niego, spojrzał na niego i zajrzał do niego i raptem go lśniło. Kurczaki, gołąb, biały gołąb. Jesteś mądry, jakoś mi się te myśli wszystkie tam zespoliły, ułożyły i już wiem, mam jedno rozwiązanie dla tysiąca różnych spraw i rzeczy. No widzisz, mówiłem, rzekł gołąb. No mówiłeś, ale ja musiałem tego sam doświadczyć. Tylko powiedz mi, dlaczego ja tyle czasu chodziłem po tych ulicach? I co? No wiesz, jak masz dużo bodźców, no wiesz, jak masz prawo być każdego dnia bez układania tego, co się zdarzyło, czy porządkowania, to masz prawo mieć chaos w głowie i ten chaos po prostu ci przeszkadza, żeby zajrzeć do tego małego paluszka, w którym wszystko masz już ułożone i uporządkowane i będziesz wiedział, jak to zrobić. Gołąb, jesteś wspaniały. Bardzo ci dziękuję. No tak w życiu jest. Muszę każdego dnia coś ułożyć, uporządkować, a może jedno i drugie, by móc odczytać rozwiązanie z małego paluszka. Dziękuję ci, gołąb. A proszę. I gołąb odleciał. A zanim gołąb odleciał, otworzyły się drzwi do domu mężczyzny i żona wyjrzała, pytając męża: mężu, czy możesz już wrócić do domu? Tak, kochana żono, wszystko już wiem. Brak potrzeby, już przemyślania. Jeszcze się odwrócił za gołębiem, ale gołębia już było brak. Natomiast on wiedział, gdzie ma szukać rozwiązań i co ma robić każdego dnia. Koniec bajki. Dziękuję. Cześć wam.